ukazał się nowy numer małego modelarza i na pewno każdego zaskoczył nową numeracją. Numer 123, datowany 2022, więc zgodny z datą rocznika, jaką się ukazał. Witajcie na moim kanale. Dziś właśnie będzie porównanie tego nowego numeru małego modelarza z samolotu bombowego Dornier Do-17 Z1 z modelem sprzed 11 lat. Też samolot bombowy Dornier Do-17 Z1, numer 456, rok 2011. Zapraszam do obejrzenia. Mały modelarz. Te roczniki dzieli 11 lat. Jak już po samej okładce możemy zauważyć, zmieniła się okładka. Taka jest moja ocena, bardziej do mnie przemawia. Tu jest troszeczkę tak jakby, ten malunek jest taki troszeczkę zamazany, zabazgrany. Nie jest to takim, ten mi się bardziej podobał z tego starego rocznika. Odwracamy na pierwszą stronę i pierwsza strona. Czym się różni? Niczym. Pierwsze dwie strony. Tak samo. Opis, uwagi, sposób wykonania, dane. Autor opracowania poprzedniego Roman Staszałek, tego wydania też Roman Staszałek. Powielony, stary egzemplarz sprzed 11 lat. Ale zaglądamy dalej. Rysunki na tych dwóch pierwszych stronach te same. Czwarta strona i otwieram czwartą stronę. Czwarta strona też to samo. Zmiana jest piątej strony. Będę to troszeczkę tutaj przekładał, ale i tak na piątej stronie rysunki powtórzone, numeracja części, rozłożenie tego wszystkiego jest identyko. Natomiast tu zniknęły, z tej strony piątej zniknęły, to było to starsze wydanie, po lewej będę miał starsze wydanie. Zniknęło to stąd, zostało to przerzucone na stronę szóstą. Tak, odwrócimy te rysunki, plus dodatki właśnie tu elementów troszeczkę poszerzonych z tej strony. W starym wydaniu było tu puste miejsce na tej stronie. Tu natomiast w starym wydaniu było 5 rysunków, w nowszym wydaniu pozostają 4. Piąty rysunek zastąpiło zdjęcie silnika. Kartkujemy dalej, czyli strona 8, będziemy mieli 8, 9, 6, 7 z tej strony jest czysta, ponieważ mamy tam nadruk. Tu podobnie, czyli 8 strona, 9. I tu mamy różnicę, jak gdyby troszeczkę kolorystycznie. Tu były bardziej jasno-szare te elementy wręgowe, które będzie widać przy klejeniu. Natomiast w nowszym ta barwa jest troszeczkę bardziej ciemniejsza, ta szarość jest ciemniejsza.
taka bardziej soczysta, może na plus. Kartkujemy dalej. Strony muszę tu teraz wrócić w starym. Wracamy. Jeszcze raz. Mamy to same, takie same wykonanie, rozmieszczenie elementów jest. No oczywiście tu już jest to starsze wydanie. Fakt, przeleżało 11 lat, troszeczkę karton zaczyna kolor zmieniać, żółty się robić i jakby jakość też jeszcze nie jest taka, no może dlatego, że już te 11 lat tu dało jakoś bez znaki. On żółknie, natomiast ten karton z nowego wydania jest ładny, bielutki, śliski pod ręką. To jest tak moje spostrzeżenie takie. I teraz jeżeli porównamy, tu jest rozmieszczenie jakby tych stron. Tu zostało to przemieszczone gdzie indziej. Nie mamy tutaj sterów, stateczników i śmigieł kół. Mamy to na innej stronie w starym wydaniu. Znajdę. Jeszcze. Mamy to po prostu w innym miejscu. Tu zostały przeniesione te. I po prostu chyba zszycie jest inne. I dlatego to jest. Natomiast co tutaj mogę jeszcze pokazać? Otwieram stronę jakby z podwójnym nadrukiem, czyli po lewostronnej stronie jest nadruk. Tu pokażę w nowym wydaniu, jak jest nadruk. Porównanie kolorów. Czyli w tym starszym wydaniu jest to szarość jasna, w nowym wydaniu jest oliwka. Tu wpatrując się w te wymalowanie, mamy takie odczucie, jakby ta powierzchnia była taka delikatnie kratkowana, siatkowana, coś takie przypominające jakby, no nie wiem, blachę ryflowaną, coś. I to się dotyczy elementów, które będą od wewnątrz, te elementy kabinowe i właśnie tu mamy też ten nadruk lewostronny po to. Tu było podobnie, tak, tych elementów też, nie wszystkie, no, ale nawet tych elementów tu wewnętrznych, odnośnie tych wręk, tu też ta kolorystyka jest bardziej ciemno-szara, tu mamy w tym wydaniu starszym jasną szarą. Wszystkie wewnętrzne właśnie wręgi, które będzie widać od wewnątrz, ponieważ tu kabinę można dość mocno przeszklić, to właśnie jest w takiej tendencji bardziej szarej. I te wszystkie elementy już, które w kabinie tu widzę, to też są bardziej szare. Lecimy dalej. Znajduję tutaj wnętrze kabiny, znajdę. O właśnie, tu mamy wnętrze kabiny. Elementy bardziej, które będą wewnątrz montowane. I ta kolorystyka jest tu zmieniona. Jak możecie się tu przypatrzeć, dobrze widać, ja tutaj jedną stronę muszę sobie podtrzymywać, ponieważ mam dość wąsko, żeby to zmieścić w kadr. Rysuneczki dodatkowe montujące tutaj fotele poglądowo. Tak samo zostały rozmieszczone w tych samych miejscach. Natomiast już ta barwa jest zmieniona. I tu ponownie mamy. Oczywiście ten nowy nadruk, nowe drukowanie oczywiście jest bardziej takie soczyste, nasycone, pomijając te zmienione kolory wnętrza czy
podwozia, to właśnie jest jakby na plus ostatnie strony. Tu wstawię oczywiście jeszcze zdjęcia z całej wycinanki i starej i nowej, tej sprzed 11 lat i tej obecnej. Tu mamy starsze wydanie, tu mamy nowsze, zmieszczę się. I tu właśnie też mamy kolor jaśniejszy wręgi, tu mamy kolor ciemny. I przechodzimy do etapu strony 12, 13. Mamy tu 11, tu mamy na 12, tu mamy to na stronie 11, natomiast rozrysowane elementy drut, tak to ujmę, mamy na stronie 13 i tu się powtarza też na 13 stronie te same rysunki, te same oznaczenia. Tu nic nie zmieniono. Strona 14 starego egzemplarza to jest kalendarz, wykaz tematów małego modelarza od roku 1957 do 1975. Tu w nowym wydaniu nie mamy tego. Mamy natomiast dodatkowe dwa rysunki. W sumie tych rysunków jest numeracja, kończy się na 15. I mamy troszeczkę takich obecnie już dodanych z miniatury. Małe są, dość takie wnętrza całej kabiny pilota widzę i operatora, radiooperatora. A tu mieliśmy już jako wykaz reprintów do zamówienia i co się ukaże w następnym numerze. Natomiast w nowym mamy już podpowiedź, co możemy zamówić do żaglowca Lwów i okrętu Bismarck. Natomiast reprinty, podpowiedź mamy na stronie przedostatniej. No i oczywiście tu w stópce widać, co będzie w następnym numerze. Włoski pancernik Vittorio Veneto, zapowiadany w ostatnim numerze małego modelarza w niszczycielu ORP Grom. Tu też jest zapowiadany w tym numerze. I ostatnia strona, reprinty i modele, które jeszcze można nabyć, i wręgi cięte laserowo, bodajże 52 pozycje. I tu ciekawostka, właśnie można do Dorniera do 17Z1 za 35 zł otrzymać wręgi cięte laserowo. Wydaje mi się, że to jest do tego się tyczyło wydania. Na pewno będą pasowały do tego nowego wydania. Także jest tu cena od 10 zł do 100 zł. No i tak właśnie mały modelarz powtarza sprzed lat, jakby troszeczkę odświeżając. Co miało na celu jakby zapoczątkowanie numeracji 2022 rocznikowo i rozpoczęcie od numeru 1, 2, 3, skoro wychodzi to z początkiem października. Moim zdaniem należało wydać numer jakiś tam sobie powtórzyć, bądź tego Dorniera, ale
Dalej rocznikowo lecąc 17, jeżeli już tak chciał mały modelarz i z początkiem roku wydać, jeżeli się uda małej redakcji wydać tego Vittorio Veneto z początkową numeracją właśnie 1, 2, 3 i już by był rocznik 2023. Z tym, że trzeba by było się jakby w tej numeracji rocznej mieścić jak do tej pory, jak przed kilkunastu laty to robiono, że wychodziło 12 numerów łączonych bądź pojedynczych w roku. No i tak pokrótce chciałem to Wam przedstawić. Zakupiłem na dość dużo, widziałem tego w Empiku, natomiast poprzedni sprzed 11 lat nakładem mały modelarz wypuścił 14 000 ten egzemplarz, natomiast już w tym roku nakład tylko 7 000 wyniósł. Jak widzę na forach są wstawiane zdjęcia, gdzie w Empikach, w jakichś budkach prasowych są do kupienia dość sporo, jest zawsze egzemplarzy. No jeżeli sentymentem ktoś nadal darzy mały modelarz, zachęcam, choćby dla samego zakolekcjonowania, że wyszedł pierwszy numer w roku 2022. Mam też filmik nagrany z tego egzemplarza, tylko będzie link w dolnej części, także zachęcam do obejrzenia nawet poprzedniego odcinka. Dziękuję za uwagę w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam.